Cześć YouTube, witam w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek poświęcony zajęciom praktyczno-technicznym ze świata sim racingu i platformy sim racingowej Assetto Corsa Competizione. W zasadzie ten materiał jest swego rodzaju odpowiedzią na dość często pojawiające się pytania związane z tym, jak efektywnie przypisać przyciski znajdujące się na kierownicy. Problem polega na tym, że w samochodzie mamy dość dużą ilość funkcji, które najwygodniej, najszybciej, najbezpieczniej byłoby obsłużyć po prostu z kierownicy. Natomiast na kierownicy mamy dość ograniczoną liczbę tych przycisków. Tu przychodzi na pomoc funkcja shiftingu, która jest dostępna w opcjach Assetto Corsa Competizione i postaram się Wam przybliżyć tą opcję i pokazać, jak skonfigurować przyciski. Tyle słowem wstępu, zapraszam na materiał. No dobrze, słuchajcie, jesteśmy w Assetto Corsa Competizione, uruchamiamy dowolną sesję. To akurat będzie free practice na Nürburgringu, ale to nie ma zupełnie znaczenia. Ok, od początku. Wszystkie ustawienia, wszystkie jakieś tam kontrole, nazwijmy to, mam w trybie manualnym, więc odpalenie pompy paliwa i uruchomienie zapłonu mam oczywiście w ręcznej funkcjonalności. Natomiast no, te funkcje mam już na button boxie na Stream Decku. Pierwsze, co się rzuca w oczy, przycisk oznaczony na Trustmasterze cyferką 3, to jest akurat u mnie pit limiter, więc tutaj akurat bez większych zaskoczeń. Ok, wyjechaliśmy z pitu i teraz tak, wyłączamy pit limiter, neutral i teraz ta funkcja shiftingu, dla której się spotkaliśmy. Każdy z tych przycisków coś znaczy i przywołuje jakąś funkcję. Akurat w moim przypadku przycisk oznaczony liczbą 10 to jest tak zwany flash, czyli mryganie światłami. Shifting w tym przypadku działa w ten sposób, że dla tego przycisku jest dostępna również druga opcja. W moim przypadku przycisk oznaczony cyfrą 9 to jest ten tak zwany shift. Wciskam i ten przycisk ma już zupełnie inną funkcję, ponieważ zmienia kolejno światła. Wyłączone, włączone i endurance. Tyle. Żadnej magii, żadnych tajemnic. Oczywiście jak jeszcze raz pojedynczo przycisnę ten przycisk, no to zaczynają mrygać światła. Podobnie rzecz ma się w przypadku wycieraczek, które akurat mam przypisane pod tym przyciskiem, więc standardowa funkcja włącz, wyłącz. Z shiftingiem to już jest funkcja, którą możemy regulować pod względem prędkości działania wycieraczek. Włącz, wyłącz i zmiana regulacji wycieraczek. Co więcej, poza shiftingiem jest jeszcze funkcja czegoś w rodzaju opóźnienia na przyciskach, która też nadaje nam kolejną możliwość wykorzystania przycisku na inny sposób. I ten przycisk, który wcześniej odpowiadał za wycieraczki, jeżeli go dłużej przycisnę, włącza mi światło deszczowe. Kolejnym elementem, który też można przypisać, bo jest on w zasadzie w opcjach widziany jak każdy inny przycisk, to jest to pokrętło, które domyślnie mam ustawione tutaj na regulację balansu hamulców. Natomiast z shiftingiem to już jest zmiana kontroli trakcji. Tych możliwości i rozwiązań jest bardzo dużo i teraz pokażę Wam, jak to zrobić z poziomu menu. Ok, jesteśmy w
menu, przechodzimy do opcji, oczywiście Controls. No i co? Tutaj znajdują się wszystkie informacje, wszystkie funkcje związane z przypisaniem klawiszy, ze sterowaniem, czułością itd., itd. Natomiast my teraz skupimy się na tej prawej części, gdzie konfigurujemy konkretne przyciski, czy to na klawiaturze, czy na kierownicy, natomiast nas interesuje wszystko to, co jest związane z kierownicą. Cała magia tak naprawdę całego tego przedsięwzięcia skupia się na tym jednym przycisku, który jest tutaj pod symbolem tego trójkącika. Jest to opcja rozwijana i tutaj widać właśnie, że mamy shifting, mamy wydłużone działanie, wydłużone przyciśnięcie, które oczywiście też możemy sobie skonfigurować, czy to jest pół sekundy, 2 sekundy, czy też 1. Natomiast tym najważniejszym w zasadzie przyciskiem, do którego to wszystko się sprowadza, jest tak zwany Shift, który jest dostępny mniej więcej w połowie całej tej listy. To jest tak zwany Shift Special Button. W moim przypadku jest to akurat ten przycisk z cyferką 9. Całą tą konfigurację trzeba zacząć właśnie od tego, ponieważ no, to jest podstawa. Natomiast pokażę Wam, jak pod konkretny przycisk przypisać wiele funkcji. Tutaj niech posłuży nam za przykład przycisk 4, który tutaj jest akurat już przypisany. Mamy tutaj przełączanie, włączanie wycieraczek oraz zmianę cyklu, czyli prędkości działania tych wycieraczek. Jest jeszcze trzecia opcja pod tym samym przyciskiem, to jest tak zwane uruchomienie światła deszczowego. Ja skasuję teraz te ustawienia i pokażę Wam, jak to dobrze zrobić, ponieważ jest tutaj też mały trik. Jakby ważna jest kolejność, w jakiej działamy, ponieważ ta funkcja, która będzie uruchamiana po prostu przyciśnięciem, powinna być konfigurowana na samym końcu, więc zacznijmy od ustawienia, od regulowania prędkości pracy wycieraczek. Przypisujemy to pod przycisk numer 4 i wybieramy opcję Shift. Tutaj przy tym przycisku pojawia nam się ta strzałka w górę, która no, nawet na zwykłej klawiaturze sugeruje, że przycisk ma drugą opcję. Następnie przypiszę sobie właśnie uruchomienie światła deszczowego. Gdzie ono było? Jest Enable Rain Light i to będzie 4, ale z opcją wydłużonego przyciśnięcia. I tak samo przy tym przycisku pojawia nam się nowa ikonka, tak zwany no, taki zegarek po prostu. Możemy sobie skonfigurować, jak długo chcemy, żeby ten przycisk był przyciśnięty, żeby dana opcja była uruchomiona. I tyle. Na sam koniec wybieram już funkcję domyślną, podstawową, czyli tego pojedynczego naciśnięcia, czyli uruchomienie wycieraczek. I teraz zobaczymy, czy to działa. Pojedyncze uruchomienie wycieraczek z Shiftem. Regulacja prędkości i przyciśnięte zmiana, włączenie i wyłączenie światła deszczowego. No i co? Mam nadzieję, że to nie było zbyt trudne i przynajmniej w części rozwiąże te Wasze problemy z ograniczoną ilością przycisków na kierownicy. To było na tyle. Dzięki raz jeszcze za uwagę. Zapraszam do subskrypcji. Dzięki za kciuki w górę i widzimy się na torze. Cześć!